zaczyna się koszmar, którego się bardziej baliśmy, czyli zaczyna padać deszcz. To pierwszy taki wyścig w karierze Mateusza. 40 samochodów, tor o długości 2 km, 30 minut pełnym butem, zmieniające się warunki, deszcz i awaria. Nasz kierowca dostał angaż w zespole Team Air Speed, tym samym mając szansę na dalszy rozwój, ale tym razem już na dużo wyższym poziomie, zasiadając za kółkiem śnieżno-białej Hondy Type R w specyfikacji wyścigowej. Jednak jeśli rozbije wóz ze swojej winy, to będzie musiał go spłacać przez kolejnych 7 lat, by pokryć koszta wyścigówki, więc stawka jest ogromna. Ale zaczynając od początku. Mateusz jeździ od 2013 roku Civiciem 1.3 w bazowej wersji. Samochód ten kosztował go 2300 zł i był początkiem prawdziwej wyścigowej kariery. Samochód przez ten czas zmienił znacznie swoje przeznaczenie. Przeżył blacharkę, 3 kompletne malowania, 3 silniki, redukcję wagi o 90 kg oraz przemielił wiele zestawów opon typu slick. Modyfikacje te dały dziesiątki pucharów w jeździe na czas, przywożąc łącznie 36 pucharów, wliczając w nie mistrzowskie tytuły na koniec sezonu. A największym osiągnięciem było zajęcie drugiego miejsca w godzinnym wyścigu Endurance na Japfeście. Mati z Civica wiedział, że od dłuższego czasu obserwuje jego poczynania dużo osób, w tym dużych firm, gdzie jedną z nich był Team Air Speed, czyli sponsor wielu nagród, które co chwilę wygrywał. Z początkiem roku 2024 Team Air Speed zaprosił Mateusza na trening. 13 stycznia pierwszy raz miał okazję pojeździć nową wyścigówką na torze w Metet. Przy 0 stopniach wykręcił czas 1.19,9 po zaledwie 20 minutach jazdy i był to czas tylko 2,9 sekundy gorszy od partnera z zespołu Janika. 24 lutego pojawił się na drugim treningu. Spoon EG3 miał okazję wytestować limity prawdziwego samochodu wyścigowego. A team był bardzo zadowolony i zaprosił go na wyścig za równo miesiąc. W tym filmie dowiecie się, jak poszło Mateuszowi w jego pierwszym zagranicznym wyścigu. Ale oni się tu równo tną, już tak od ponad godziny. Tutaj wygląda nitka toru, która ma nieco ponad minutę czasu. Dzisiaj, jak widzicie, jeździ Fan Cup, czyli Beetle pierwszej generacji z mocnymi bardzo silnikami i one dzisiaj jadą już drugi Endurance trwający 2 godziny i no cały czas się coś dzieje. Dzisiaj sesję treningową 1-godzinną i widać, że wszyscy tutaj zawodnicy, bo w sumie jestem jedynym z tak daleka, bo tutaj jeździ większość Belgów, Francuzów, Holendrów i widać, że wszyscy z utęsknieniem czekali na ten sezon z uczestników. I na tych praktykach każdy się już ściął. Wyjechało naraz około 40 samochodów na tor i wszyscy lecieli już pełnym ogniem. No powiem wam, rzeźnia. Jest tych samochodów naprawdę tutaj masa i co najlepsze, wszystkie, które naraz będą jechać w wyścigu. O, tutaj na przykład mam taką BM-kę, 1. I szczerze mówiąc, to wszystko jest naprawdę w pełni profesjonalne. Kiedyś był taki mod do gry R Factor ze Skodą Octavią Cup i tam były takie wyścigowe właśnie Octavie i dzisiaj zobaczyłem taką na żywo i powiem wam szczerze, one robią dużą robotę. I poranka będzie na przykład Janik jechał, bo on ma jako pierwszy kwalifikacje, później będzie przerwa, będą inne rzeczy się dziać na torze i po jakimś tam czasie ja wjadę na tor na drugą sesję kwalifikacji i według tego, jaki czas zdobędzie zarówno Janik, jak i ja, tak będziemy startować w niedzielnych wyścigach. I pierwszy wyścig będzie o poranku, który będzie właśnie jechał Janik, więc ja będę miał szansę zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, czego się spodziewać. Później będzie wyścig 4-godzinny Fan Cup, czyli garbucki się ze sobą będą ścigać. I później będzie mój wyścig, który będzie trwać pół godziny i będę właśnie startował według czasu, który zdobędę w kwalifikacjach. W mojej klasie przybyło samochodów, będzie ich około 12 lub 13. Głównym zadaniem będzie nie to, żeby dojechać jako pierwszy, tylko to, żeby przetrwać wyścig, żeby nie doprowadzić do żadnego jakiegoś incydentu. Na pewno będę chciał trzymać dystans od samochodów jadących tuż przede mną, żeby mieć
większe jakby rozeznanie w terenie, co się dzieje wokół mnie, co się dzieje za mną, czy mnie zaraz ktoś w tył nie walnie, albo jak ktoś mi będzie spychał, żebym miał gdzie ewentualnie uciekać. Taką mam taktykę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo znając życie, jak już się ustawimy na linii startu, no to wszystkie obawy miną i będzie się chciał pojechać oczywiście jak najszybciej i dojechać na jak najlepszej pozycji. Żeby nie być gołosłownym, patrzcie, co się dzieje. Ponad 40 samochodów wyjeżdża teraz na tor na pół godziny kwalifikacje. I teraz pomyślcie, że nitka toru ma 2 km tylko długości i na tym torze teraz każdy będzie walczył o jak najlepszy czas okrążenia, od czego będzie decydować, z którego miejsca ci wszyscy kierowcy wystartują w jutrzejszym wyścigu. A to jest zupełnie inny świat. I patrzcie na to zróżnicowanie samochodów. Na przykład Nissan 350Z, on jest w naszej klasie. Cliówki, Mazdy NA, BMki, Fiesty. Peugeotik 206. Nasz Typer. Golfik 4 z VR-em i kompresorem też jest w naszej klasie. I to wszystko właśnie teraz wjeżdżam na tor robić time attack, tak naprawdę, bo to będzie wyścig na czas. Ale powiem wam, kurde, jest września, naprawdę. Ja na 6 kwalifikację za kilka godzin i też w takim peletonie będę jechał. Więc no teraz są szanse, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Śledzić kilka wybranych samochodów może. Jak one między sobą tam będą się ciachać. Patrzcie, do jednego zakrętu się 4 samochody zbliżają. Nastąpiło już tasowanie. Będzie kolejne tasowanie. I dohamowanie do ciasnego lewego. Widzicie, 2 lata się wyprzedziły w zakręcie. I tak cały czas to tutaj wygląda. Patrzcie, Octavia jedzie. Widzieliście kiedyś Octavię na torze? I to nie jest zwykła Octavia, bo to jest naprawdę świetny, szybki, torowy samochód. Toyota Supra MK3. A ten CLX jest na sprzedaż. Jak ktoś chce kupić, to 35 000 euro. Jest wasz. Janik jedzie. To jest auto, którym ja się będę właśnie ścigał. Jechał dzisiaj drugie kwalifikacje. No i to jest kolejna rzecz, że jest bardzo duże zróżnicowanie tych samochodów, które jeżdżą. I zarówno to będzie tak wyglądać w wyścigu, jak i właśnie w kwalifikacjach. Więc trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo są auta znacznie wolniejsze i znacznie szybsze od tego, czym na przykład no, ja jadę akurat z Janikiem. Więc naprawdę trzeba uważać. Na wyścig to jest jak taki typowy endurance, który będzie trwał 30 minut i wszyscy jedziemy razem, się ścigamy i później jest punktacja według klas przydzielana. I jakby się udało choćby w pierwszej połowie, to by był no mega sukces dla mnie. Więc się nawet nie nastawiam na jakiś super wynik, tylko na to, żeby przetrwać, dojechać do mety i żeby nie doprowadzić do żadnego incydentu wyścigowego. O! Samochód w trawie. Yaris jedynka. Ja przez to, że nocowałem na torze w namiocie, to w sumie się cieszę, to była bardzo dobra decyzja. Nie doskwierało jakoś to, że było zimno, a poznałem wielu kierowców, była integracja na torze i było mi to potrzebne. Nasze auto w boksie, sprawdzane są ciśnienia. Start jutro.
Idziemy na górę, na trybuny. No i zaczyna się rozgrzewkowe okrążenia ze safety carem. Słońce, chmury, pada śnieg, deszcz i momentalnie robi się sucho. Większość czat jedzie na deszczówkach, my również mamy pełne sliki. Na pewno na pierwszych okrążeniach możemy tracić pozycję, ze względu na to, że mamy gładkiego slika. No i modlimy się, żeby nie padał deszcz, bo przy takiej ilości samochodów na torze ta woda może być momentalnie rozniesiona. Nie deszcz to czeka. O 16:50. Ciekawe jaka wtedy będzie pogoda, bo może będzie śnieg na torze. No i mamy. O, Nissan nas wyprzedził już. Przewaga opon na deszcz. Ruud Boffin te bestuderen en heeft ondertussen besloten waarheen. Kurczę, ja też dzisiaj do komentowania nie nadaję. Jestem zbyt skupiony na tym, co się dzieje. O, jest wypadek. Jedzie Janik. Ale jest żółta flaga na całym torze. Widać FCI i to ze względu właśnie na tego Peugeota i Skodę. Te dwa samochody. Jest taki incydent, są tracone cenne minuty wyścigu. Tam cały czas trwają akcje mające na celu oczyścić tor z uszkodzonych samochodów. Gdzie wiadomo? 15, tak? 19. Janik jest póki co 19:40. Green flag, green flag. Green, green, green. Janik robi minutę 20. O, Janik jedzie, Janik i Clio go goni. De pk's van de M4. Boffin opnieuw op kop. Maar van Gompel en Stella Koidman. Bert van de Ganzen die kocht front row seats om het gevecht te zien tussen de ML Autosport teamgenoten. Nie poddaje się, goni Clio. A w klasie nie wiadomo jak, prawda? Trzeci. Dobrze, dobrze. Janik jest trzeci w klasie póki co.
O, Janik jedzie w peletonie. Na samym tyle widać, już dogonił stawkę. Zwiększa tempo z okrążenia na okrążenie, przez to, że opony się robią coraz cieplejsze. Bo tak jak mówiłem wcześniej, no jedzie na sliku pełnym i bardzo ciężko jest go w takich warunkach dogrzać. Ale jak już się dogrzeje, to całkiem jest duża szansa, że zacznie wyprzedzać. Zresztą już to robi. Patrzcie. Właśnie Peugeota i Clio. Jedziemy dalej. Śledzimy Janika, bo on już widać ewidentnie tempo zwiększył. Ma kolejne 3 lata przed sobą. Zobaczymy, czy mu się uda. Atak. Oczko w górę. O! Blisko, blisko tam. Clio? Tak, Clio. Ale Janik wychodzi na prowadzenie? Nie. Odpuścili bardzo dobrze. To byłby wyścig jednego zakrętu. Wyprzedził Lupo właśnie. I kąsa kijówkę. Jest. Janik jedzie łeb z męką, wyprzedził Bębkę. Wyprzedził. Ciśniemy dalej. Final lap. Racja, to ostatnie okrążenie. Jest spokojnie. Jejku, blisko było. Wyprzedziło B36. To chyba jest BMW z naszej klasy. Obawiam się, że to było BMW właśnie z naszej klasy. Nastał ten moment. Start w pierwszym wyścigu przy 40 samochodach na torze. Nitka o długości 2 km, czyli samochód co około 50 metrów. Nigdy wcześniej w takiej gęstwinie. Ostatnie ustalenia. No, to spokojnie, bo zdjęcie będzie robił Kevin i tak dalej. Samochody ruszają na start. To już naprawdę ten moment. Pierwszy zagraniczny wyścig. Nie swoim samochodem. Dziwnie trochę. Przynajmniej nie pada. Znowu mrzawka. Przerypaliśmy z wyborem slików. Ale znowu jest słońce. Może wybór był właściwy.
nie pada, asfalt suchy. To był dobry wybór. No nie, robi się ciemno na niebie. Zaczyna się deszcz, którego się bardziej baliśmy. Czyli zaczyna padać deszcz. Abyście mogli przyjść się w akcję, od teraz zostaną tylko napisy.